Cześć, a dzisiaj będzie troszkę świątecznie, troszkę zimowo i troszkę praktycznie. Bardzo lubię Boże Narodzenie i wszystkie prace deku z nim związane. Jeżeli jest to pudełko albo chustecznik, to zawsze staram się, aby napis Wesołych Świąt nie był jakoś na trwale związany z tą ozdobą. Żeby dało go się po prostu odwiązać albo odczepić i wtedy moja ozdoba staje się taka jesienno-zimowa. Nie wiem, jak to u Was w domu wygląda, ale ja lubię choinkę postawić u siebie dużo wcześniej przed świętami i niech stoi i cieszy oko, a po świętach, jakoś po świętach mniej cieszy, po prostu trzeba znaleźć czas, żeby ją rozebrać. No i właśnie taki napis Wesołych Świąt kojarzy mi się z tym, że gdy święta już przejdą, to pudełeczko trzeba schować do szuflady i czekać cały rok, żeby je znowu wyciągnąć. I dziś właśnie przykład takiego praktycznego pudełeczka. Zimowe, ale nie świąteczne. No to lecimy. Papiery ryżowe. Jeden to zestaw z ptaszkami i tych ptaszków trzeba kupić od razu 6, a drugi to po prostu papier A4. Do mojej pracy lepiej pasuje tylko ta błękitna połówka i będę się musiała troszkę namęczyć i pokombinować, żeby mi wystarczyła. O kombinacjach alpejskich za chwilę. Najpierw przyklejam ptaszki, oczywiście klejem do decoupage. Smaruję powierzchnię, przykładam obrazek, a potem ten obrazek klejem zasmarowuję od góry. No to kombinację alpejską czas zacząć. Na 2 boki ten papier bez problemu wystarczy, natomiast jest go troszkę za mało, żeby w całości nakleić tą przednią tabliczkę w kształcie owalu. Jak ma być bardzo ekonomicznie, to zawsze kleję w ten sposób, czyli przyklejam papier ryżowy, suszę, a następnie obszlifowuję boki. W ten sposób nie mam żadnych odpadów. I mimo moich usilnych starań, jednym kawałkiem owalnej tabliczki obkleić się nie da żadnym czarodziejskim sposobem. Trzeba ją będzie podzielić na pół. Do tego kawałka nie mam kontynuacji, więc po prostu muszę przykleić inny kawałek, który jako tako pasuje. Czy widać, w którym miejscu papier został uzupełniony? Oczywiście, że widać, ale czy to przeszkadza, to ocencie sami. Jak się domyślacie, mi zupełnie to nie przeszkadza. No to lecimy dalej, czyli lakierujemy całe pudełko lakierem akrylowym matowym. I jeżeli ktoś nie ma ochoty bawić się z tym pudełkiem dalej, to można po prostu z przodu nakleić owal i uznać, że to pudełko jest gotowe, bo ono w tej formie naprawdę nieźle wygląda. Ale film, który trwałby chyba niecałe 3 minuty, jest bez sensu, więc lecimy dalej. Po pierwsze, efekt drewna. Jeżeli lubicie efekty desek, to jakiś czas temu na moim drugim kanale Inspirello i Przyjaciele zrobiłam kilka filmów, jak te deski można domalować na różne sposoby. Więc jeżeli lubicie efekt desek, to pod tym wideo zostawię Wam linki do filmów. Wystarczy kliknąć i można oglądać. A deski w tym filmie zrobiłam tak. Po pierwsze, starym wyjęchanym pędzelkiem gąbkowym, który został wyskubany, zrobiłam poziome mazy. A następnie też starym pędzelkiem, ale takim cieniutkim, który na wszelki wypadek jeszcze wyskubałam, zostawiłam mu tylko kilka włosków, zrobiłam poziome kreski. A na końcu, czyli teraz, pędzelkiem szczecinowym troszkę brudzę boki, brudzę połączenia desek. A pędzel szczecinowy jest do tego bardzo fajny, bo daje takie nierówne przyciemnienie. Jeszcze tylko moją pracę pochlapię białą farbą akrylową i za chwilę porównam Wam 2 preparaty, czyli lakier 3D oraz pasta żelowa. Oba preparaty są bezbarwne i podczas aplikacji praktycznie nic nie widać. Ale za chwilę pokażę Wam pod światło i będzie wiadomo, o co chodzi. Pasta żelowa to preparat twardy. Dokładnie tak jak ją nałożycie, tak już zostanie. Nic nie klapnie, nic nie opadnie, nic się nie rozjedzie. Świetna jest na bombki, bo nie spływa. Natomiast lakier 3D to po prostu lakier, który się świetnie samopoziomuje. Nie nadaje się do lakierowania dużych powierzchni, ale świetnie się sprawdza do zaznaczenia akcentów, które mają być wypukłe i błyszczące. Wyschnięty lakier 3D na gotowym pudełku prezentuje się tak. Pasta żelowa, którą używałam przed chwilą w aplikatorze, występuje także w słoiczkach i ta pasta świetnie nadaje się do szablonów. Jak już wspominałam, jest gęsta, twarda, nie podcieka i pięknie wygląda.
Naprawdę wygląda bardzo subtelnie, pasuje do całorocznych prac, ale jeżeli ma mieć klimat świąteczny, to można ją delikatnie na mokro opruszyć brokatem. Taki ze mnie wujek dobra rada, że zamiast natychmiast po odbiciu pasty posypać ją brokatem, trochę odczekałam, ona przeschła i ten brokat złapał mi jako tako. A jeżeli efekt szablonu ma być mocniejszy, bardziej widoczny, to można użyć białej pasty. W tym filmie to jest przemyślana decyzja, że użyłam pasty modeling. Jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że bardzo często do szablonów używam primera w paście. Ale primer jest twardszy i właściwie się nie poziomuje. Brzegi szablonów są ostre, a w tym wypadku chciałam, żeby brzegi były łagodne i zaokrąglone. Właśnie taki efekt daje mi pasta modeling. Pudełko jest już gotowe. Teraz owal obklejam koronką. To jest bawełniana koronka elastyczna, dlatego tak fantastycznie pasuje do owalu. Jeszcze kokardka i moje pudełko jest już prawie gotowe. Zobaczcie jeszcze teraz, jak wygląda od środka, bo za chwilę całość przewiążę srebrnym sznurkiem i do środka już zaglądać nie będzie można. A to jest przywieszka z napisem Wesołych Świąt. Takie przywieszki robię sama. Po prostu stempel odbijam w glince super lekkiej. Robię je w dużych ilościach, potem mam gotowe i tylko wykańczam, żeby pasowały mi do pracy. W tym wypadku wykończyłam pastą woskową w kolorze srebrnym. A gotowe zimowe pudełeczko prezentuje się tak. Jak zwykle wszystkie linki do produktów, których używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Próbuję Wam kręcić tym pudełkiem, aby pokazać efekt wszystkich zastosowanych past, ale to jest bardzo trudne, ponieważ mam specjalne antyodblaskowe lampy i one chyba dobrze się spisują. Chyba musicie uwierzyć mi na słowo, że to ładnie i subtelnie wygląda. I to już naprawdę koniec. Jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli szukacie fajnych deku zakręconych ludzi, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.